Witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku edycja 2026. 5 rzeczy, których nie powie Wam sprzedawca samochodu elektrycznego. Także oglądajcie. Gdy Twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Przy okazji, zaczynając ten materiał, muszę się odnieść też do jednej sytuacji, która wydarzyła się dosłownie 2 dni temu, dlatego o tym muszę wspomnieć, szczególnie, że materiał nagrywam całkiem świeżo. W naszym chorzowskim warsztacie partnerskim Vivi Factor wydarzyła się sytuacja nieprzewidziana, czyli było gradobicie, które uszkodziło samochody znajdujące się na zewnątrz. Przypominam, że stanowimy drużynę, że wspieramy EV Factor i EV Factor też jest w stałym kontakcie z osobami poszkodowanymi, także trzymamy kciuki za wszystkich i za jak najszybszy powrót EV Factor do pracy nad samochodami elektrycznymi. Tyle słowem wstępu i wyjaśnienia tej sytuacji trudnej, która zresztą na pewno znajduje swoje odzwierciedlenie też na forach internetowych, a wracam do sedna sprawy. No i pierwsza rzecz, o której tym razem chciałem powiedzieć, to jest serwisowanie samochodu elektrycznego. Jeden z największych mitów, który znajduje swój finał, może tak powiem, swój finał właśnie u nas między innymi, a w zasadzie najczęściej u nas. Czyli sytuacja, w której Wy i inni użytkownicy, albo większość użytkowników samochodów elektrycznych żyje w przekonaniu, utwierdzanym dodatkowo bardzo często przez producentów, że samochody elektryczne się nie psują i nie wymagają serwisów okresowych, albo inaczej, te serwisy okresowe nie są im potrzebne. Nakręciliśmy na ten temat wiele materiałów, ja Was oczywiście do tych materiałów odsyłam. Wspomnę tylko o tym, że samochody elektryczne ze względu na swoją konstrukcję mają zawieszenie dużo bardziej narażone na wszelkiego rodzaju sprawy zmęczeniowe. Przypominam o większym momencie obrotowym, przypominam o większym ciężarze pojazdu, co powoduje, że tak części przeniesienia napędu, jak na przykład półosie, czy chociażby same przeguby, jak i elementy metalowo-gumowe w zawieszeniu, one są narażone po prostu na niszczenie się. W sytuacji elementów metalowo-gumowych dochodzi do ich rozciągnięcia, do ich pękania, co z kolei doprowadza do utraty nastaw, geometrii zawieszenia i powoduje ścieranie się opon. I tak naprawdę to jest najwyższy koszt związany z tym brakiem serwisowania. Dodatkowo oczywiście warto też ten samochód przeglądać. Mamy tam płyny i z tym mitem trzeba walczyć, bo wciąż jeszcze jest tak, że wielu nowych użytkowników po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, że w samochodzie elektrycznym, tak jak i w spalinowym, mamy różnego rodzaju płyny i nawet tak, mamy olej. Co prawda w większości wypadków jest to wysokiej jakości olej przekładniowy, ale on tam jest, on tam występuje i trzeba o niego dbać, trzeba go wymieniać, trzeba sprawdzać, w jakim stanie są przekładnie w silnikach elektrycznych, bo znowu przekładnie zębate, łożyska są narażone na oddziaływanie zupełnie innych sił, które potrafią te elementy zniszczyć w sposób bardzo szybki, nieprzewidywalny. Mamy też na to przebitki, mam nadzieję, że Wiktoria dla Was znajdzie. Chociażby ostatnio mieliśmy taki silnik, który po prostu się rozleciał w obudowie w drobny mak. Także pierwszy punkt, serwisujmy te samochody, przyjeżdżajmy na przeglądy, sprawdzajmy, co się z nimi dzieje. Niemalże tak samo jak w samochodzie spalinowym. Owszem, ten serwis będzie tańszy, nie musimy cyklicznie wymieniać oleju, nie musimy wymieniać pasków, i wiele czynności związanych z używaniem się elementów w silnikach spalinowych nam po prostu odpada, ale mimo to warto to sprawdzać i warto mieć przekonanie na temat tego, w jakim stanie znajduje się Wasz pojazd. Kolejna rzecz, która akurat w tej chwili znajduje się w troszeczkę inny finał, to wynika z sytuacji na rynku paliw, bo w tej chwili wygląda trochę to tak, że te samochody elektryczne są bardzo mocno poszukiwane i nie tracą tak szybko na wartości, natomiast ja uważam, że jest to sytuacja przejściowa i głównym determinantem, przepraszam Was bardzo za moje ulubione słowo, tego, że te ceny jednak będą spadać, jest to, że technologia bardzo szybko idzie do przodu. I przede wszystkim ta technologia idzie bardzo szybko do przodu w zakresie cen istotnych i najważniejszych komponentów, a najważniejszego, czyli baterii, już w ogóle. Czyli ceny baterii, czyli gotowego komponentu będącego czymś w rodzaju zbiornika paliwa, czyli chemicznym bankiem energii, spadają bardzo dynamicznie. Przypomnę Wam to, co mówiłem już wielokrotnie na naszych materiałach, że w tej chwili, patrząc na naszą statystykę, gigantyczną już statystykę napraw i wymian baterii w samochodach elektrycznych, my widzimy, że baterie przestaje się opłacać naprawiać,
zaczyna się opłacać je wymieniać, a może nie tyle, co zaczyna się opłacać, bo to jest może mocne słowo, ale po prostu nie opłaca się ich naprawiać. Czyli taniej jest dla potencjalnego użytkownika mającego samochód po gwarancji wymienić baterię na używaną, niż tą baterię naprawiać. I mamy na to przykład, nawet dzisiaj badaliśmy taki samochód, który miał imbalans w 2 modułach, jest to Tesla Model 3. Takiej baterii nie ma sensu nawet otwierać, po prostu należy ją oddać do utylizacji i wstawić nowszą baterię. Ta technologia nie będzie się zmieniała tylko w bateriach, aczkolwiek tutaj głównie i baterie miały dotychczas i chyba nadal mają jeszcze bardzo duży wpływ na cenę średnią samochodu. Ta technologia zmienia się też w silnikach. Chyba najlepiej pokazuje to Tesla przez ostatnie 15 lat, kiedy to samochody główne Tesli zmieniły się z Tesla Model S z tym nieszczęśliwym dużym silnikiem na te silniki stałomagnesowe, które teraz sobie jeżdżą w Tesla Model 3, które były na ów czas, dosyć dużą rewolucją. I te silniki, które były montowane w pierwszych Teslach Model S, a przypominam, że w nieco uproszczonej wersji też i w Roadsterze, te silniki, akurat w tej aplikacji w Tesla Model S, które były chłodzone cieczą poprzez wirnik silnika elektrycznego, w naszej historii serwisowania Tesli duża część tych samochodów z dużym silnikiem miała jakieś przygody, miała wymieniony silnik w Tesli na gwarancji lub naprawiany po gwarancji. My sami tych napraw, szczególnie w Chorzowskim, o którym wcześniej mówiłem, Centrum Napraw Silników i Baterii, dokonaliśmy kiedyś bardzo dużo. To jest mniej więcej stan rzeczy, jak te silniki wyglądały na początku swojej drogi. Oczywiście były i starsze też rozwiązania, ale o nich mówić nie będę. A patrząc na nowe silniki, które mamy w najnowszych aplikacjach i znowu powołam się tutaj na Tesla, chociażby Model 3, te silniki praktycznie są bezawaryjne. One robią nawet setki tysięcy, miliony kilometrów i się z nimi nic absolutnie nie dzieje. W całej naszej historii serwisowej, myślę, że na palcach 2 rąk, może 4 rąk, policzyłbym przypadki, kiedy naprawialiśmy silnik, czy wymienialiśmy raczej, bo to naprawa też w ogóle nie ma sensu ze względu na koszt. Wymienialiśmy silnik ze względu na to, że coś się z nim stało, co nie było związane z ingerencją zewnętrzną, czy na przykład uderzeniem, czy jakąś taką sytuacją. Mało tego, znowu, to też pokazuje, jak te komponenty tanieją. W tej chwili używany silnik do Tesla Model 3 można kupić na rynku wtórnym. Mówię o silnikach z bardzo nowych aplikacji, 24, 23 rok, za bagatela 3000-2500 zł. Z niewielkim przebiegiem, w doskonałym stanie. Więc nie dziwi mnie też ten obraz, który widzę coraz częściej na ulicach Warszawy i innych miast, że Tesla Model 3 staje się najczęstszym samochodem wybieranym na taksówki. Więc patrząc na rosnące ultradynamicznie wolumeny sprzedażowe samochodów elektrycznych, patrząc na istotną, trwałą i stałą redukcję głównych komponentów związanych z produkcją samochodów elektrycznych, ja bym obstawiał, że raczej docelowo, może z pewnymi takimi sytuacjami jak teraz, ale ogólnie docelowo samochody elektryczne będą tanieć i być może dobrą opcją do rozważenia wciąż jest branie samochodu w wynajem długoterminowy, a niekoniecznie kupowanie go na własność. Wiązanie się z samochodem elektrycznym i inwestowanie całego kapitału w jego wartość na pewno spowoduje, że wy stracicie wydatnie więcej, niż byście chcieli na tym samochodzie stracić. Kolejny mit, który jest czasami może nadużywany troszeczkę przez media i niektórych, powiedzmy, influencerów związanych chociażby z elektromobilnością, że samochodem elektrycznym da się jeździć za darmo. I myślę, że tutaj główne odniesienie jest do tego, że można sobie tam używać fotowoltaiki, ten samochód ładować. I owszem, ale chyba nie znam nikogo, kto byłby w stanie, chyba że porusza się tylko i wyłącznie w jednej trasie, która łączy jego dom z pracą, łączy jego dom ze sklepem i on naprawdę tylko i wyłącznie korzysta z prądu zgromadzonego, nie wiem, w baterii lub ma taryfę taką, gdzie jest w stanie tą energię jakoś tam odzyskiwać, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że będzie jeździł prawie za darmo. Natomiast przy normalnym użytkowaniu, przy konieczności czasami pojechania w jakąś krótszą trasę, zawsze będziemy musieli się naładować. Owszem, te koszty będą wydatnie tańsze niż w przypadku samochodu spalinowego, ale to nigdy nie będzie tak, że będzie za darmo. I pamiętajcie też, że taryfy się zmieniają, warunki u operatorów energetycznych się zmieniają, ceny energii elektrycznej w Polsce mamy jedne z wyższych i może ta sytuacja się jeszcze tylko pogorszyć, także też nie oczekujcie, że będziecie jeździć zawsze za darmo. Ale owszem, na tą chwilę to potwierdzam i przez całą historię użytkowania samochodów elektrycznych u mnie w domu, gdzie nie mam fotowoltaiki, wciąż mi się to bardziej opłaca niż jazda jakimkolwiek samochodem spalinowym. Dodam, że w tej chwili użytkuję 3 samochody elektryczne
to jest mój, pani prezes i mojego syna i nasze miesięczne rachunki za energię elektryczną w całym domu jednorodzinnym wynoszą około 1000 zł. Czyli w to mam wliczone całe ładowanie i całe użytkowanie domu przez ten okres. Dodatkowo przypominam to, co powiedziałem na samym początku, że samochody elektryczne, tak jak i samochody spalinowe, trzeba przeglądać, trzeba dokonywać czasami w nich wymian i im później dojdziecie do takiego momentu, że przyjedziecie do serwisu, czy autoryzowanego, czy nieautoryzowanego, tym więcej takich wydatków poniesiecie, bo po prostu zaczną one się kumulować. A znowu, nasza praktyka mówi o tym, że jeżeli coś zaniedbamy wtedy, kiedy się zaczyna, to później po paru latach ogrom zniszczeń, oczywiście w takim cudzysłowie, na przykład w zawieszeniu, może być dużo, dużo większy, niż gdybyśmy właśnie usunęli ten pierwszy symptom, ten pierwszy wahacz, który miał, nie wiem, pęknięcie czy rozciągniętą gumę. Kolejna rzecz, co do której w tej chwili nie mam najnowszego wyczucia, bo nie ukrywam, że ostatnio dawno już nie jeździłem w dłuższe trasy. Dłuższe trasy ja osobiście rozumiem jako trasy grubo powyżej 1000 km, czyli trasy zagraniczne, trasy, gdzie musimy trochę więcej stykać się z ładowaniem samochodu elektrycznego i nawet samochody z największym zasięgiem muszą do tego ładowania w końcu przystąpić. Więc nie jesteśmy w stanie na jednym ładowaniu dojechać. Trasy 200-300 km w zasadzie dla nowoczesnych, nawet najsłabszych samochodów elektrycznych to są trasy, można powiedzieć, że niemalże na jedno ładowanie i ja już nie traktuję ich jako trasy długie. To były długie trasy w czasach Nissana Leafa, to były długie trasy w czasach trojaczków, czyli mówię tutaj chociażby o Mitsubishi AIMIF i całej tej rodzinie. W chwili obecnej 300 km nie stanowi problemu. Natomiast dłuższe trasy, czyli trasy zagraniczne, to są trasy, gdzie jednak to ładowanie i przerwy z nim związane powodują, że ta trasa nam się delikatnie wydłuża. Według moich statystyk, kiedy jeździłem Teslą Model 3 przez całe południe Europy, tak naprawdę trasa wyniosła wtedy około 8000 km i wszystkie inne trasy elektrykami, musimy przyjąć, że na 12-godzinnej trasie przeznaczamy powyżej godziny na ładowania. Czyli i tak byłoby to wydatnie dłużej, niż gdybyśmy to przeznaczyli na tankowania i z tym musimy się pogodzić. Jest jeszcze jedno niepokojące zjawisko, szczególnie w Polsce ostatnio, gdzie w Polsce dynamika przyrostu samochodów elektrycznych, szczególnie w aglomeracji warszawskiej i w innych głównych aglomeracjach miejskich, jest tak szybka, że infrastruktura za tym nie nadąża i zdarzają się kolejki do ładowarek. I na to też musicie zwrócić uwagę, szczególnie do tych ładowarek, które są tańsze, bo przypominam i mówiłem to już wielokrotnie na naszych materiałach, wyścig zbrojeń w elektromobilności to wyścig na mniejsze spalanie i na większą oszczędność, a nie na przyspieszenie od 0 do setki, chociaż oczywiście w samochodzie elektrycznym akurat ten parametr jest bardzo satysfakcjonujący. Podróż samochodem elektrycznym potrafi być przyjemna, ale potrafi też być troszeczkę dłuższa od standardowej i o tym też należy pamiętać. Kolejna rzecz, którą wywiedliśmy też na jednym z ostatnich naszych materiałów, czyli i tego nie było na poprzednim materiale 5 rzeczy, których nie powie sprzedający, a mianowicie to, że w momencie, kiedy kupujecie samochód używany i w ogóle w samochodzie elektrycznym dużo ważniejszy jest stan baterii i stan techniczny niż przebieg wyrażony w kilometrach. I mamy na to 2 żywe dowody w naszym warsztacie. Tesla Model 3 Andrzeja, która ma grubo powyżej 300 000 km przebiegu, jest w świetnym stanie technicznym, nic się z nią nie dzieje i po prostu jeździ. I Tesla Model 3 z projektu Phoenix, która ma zrobione niecałe 30 000 km, wyobraźcie sobie. To są te same roczniki samochodów i wyobraźcie sobie, że w tej naszej Tesli Model 3 z projektu Phoenix, która miała oryginalnie baterię Panasonica, SOH, czyli ten stan użyteczny baterii wynosił poniżej 90%. Gdy w Tesli Model 3 Andrzeja ta sytuacja wygląda zgoła inaczej, mimo iż też ma baterię Panasonica. Chciałem Wam też zwrócić uwagę, że jak będziecie oglądać kiedykolwiek samochody używane elektryczne, przyjrzyjcie się tym samochodom z dużym przebiegiem. Bardzo często, i nie wiem dlaczego tak jest, ale samochody elektryczne nie są gorzej zużyte. Czyli patrzycie na Teslę Model S nawet, która ma 500 000 przebiegu i patrzycie na Teslę Model S, która ma 150 000 przebiegu i stopień wewnętrznego zużycia, czyli tych wszystkich materiałów, te wszystkie jakieś tam wyślizgania na kierownicy i tak dalej, są bardzo do siebie podobne. Wygląda na to, że te samochody do jakiegoś tam stopnia się degradują w tym zakresie, a później utrzymują ten stan przez dłuższy czas, nie pogarszając go. I to samo możemy powiedzieć o Tesli Model 3, czy jakimkolwiek innym modeli Tesli, czy nawet samochodu elektrycznego, z którym miałem do czynienia. Tutaj przebieg nie czyni tak wyraźnej szkody. I zwracam tylko uwagę oczywiście na specyficzną aplikację, czyli przewozy zarobkowe, wszelkiego rodzaju samochody po Uberze, samochody po taksówkach. No tutaj musicie się liczyć oczywiście ze zwiększonym zużyciem takiego samochodu, ale to jest po prostu zrozumiałe ze względu na tryb użytkowania i ilość przewożonych osób.
Słuchajcie, to jest takich 5 podstawowych rzeczy, które mi przyszły do głowy. Oczywiście, jeżeli Wy macie coś innego i chcielibyście zwrócić uwagę na coś innego, to dajcie znać na dole w komentarzach. Jeżeli nazbieramy kolejne 5, to obiecuję, że nakręcimy natychmiast następny materiał. A ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Serdecznie zapraszam do subskrypcji, bo Wasze subskrypcje to jest to, co napędza mnie do cięższej pracy i oczywiście nieskromnie przypomnę o aplikacji EV Repair Finder, gdzie możecie bezpośrednio skontaktować się z wszystkimi naszymi, jak i nie tylko naszymi warsztatami.